Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się trendami na sezon wiosenno-letni 2023. Wyodrębniłam tutaj 10 trendów, o których Wam opowiem. Niektóre z nich Wam pokażę, więc patrząc na mój makijaż, może się już wstępnie domyślać się, co w tych trendach się pojawi. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co warto nosić, na co zwracać uwagę w tym sezonie wiosenno-letnim, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczniemy sobie od czegoś prostego, mianowicie od minimalistycznego makijażu. Minimal chic. Jest to makijaż, który ma być bardzo minimalistyczny, bardzo prosty, bardzo mało widoczny i nie wrzucajmy go do tego samego wora, co make-up no make-up, bo wiem, że teraz do tej nazwy make-up no make-up wrzuca się wszystkie delikatne makijaże i dzienne, i nawet wieczorowe, i jakieś minimalistyczne, i clean make-up, i tak dalej, cloud make-up i wszystko, ale make-up no make-up to ma być makijaż, który jest na twarzy, ale ma być kompletnie niewidoczny, więc tam nie może być, wiecie, wytuszowanych rzęs, czy jakiegoś cienia na powiece, czy jakiegoś konturu na policzkach i tak dalej. Natomiast w minimalistycznym makijażu, w minimal chic, szukamy właśnie tej równowagi, żeby ta skóra była delikatnie pokryta, wyrównana, żeby ten kontur, czy jakiś tam delikatny bronzer się na twarzy pojawił. Na oko może być jakiś jeden neutralny cień, na przykład możemy delikatnie obrysować usta konturówką, wyczesać sobie brwi, ale właśnie to ma być takie bardzo szykowne, bardzo proste, subtelnie podkręcające naszą urodę, więc fantastyczny trend absolutnie dla każdego i w każdym wieku. Jeżeli myśleliście, że trend na rozświetloną skórę odchodzi w niepamięć, to jesteście w ogromnym błędzie, natomiast w tym sezonie przybiera on troszeczkę inną formę. Już nie rozświetlamy się rozświetlaczem, nie robimy sobie tafli, nie robimy sobie, wiecie, tych takich metalicznych akcentów na twarzy. Rozświetlenie w tym sezonie to ma być dosłownie efekt mokrej skóry. I tutaj nie mówię o mokrej, czyli nawilżonej delikatnie, albo opruszonej jakimś, nie wiem, rozświetlającym pudrem czy czymś takim. To ma być efekt wody bądź potu na skórze. Dosłownie. Taki efekt najłatwiej uzyskamy, jeżeli nałożymy, wiecie, bardzo nawilżającą pielęgnację albo bardzo tłustą pielęgnację, albo zwieńczymy na przykład nasze policzki, czy łuk kupidyna, czy wszystkie inne miejsca, które chcemy rozświetlić czymś mega tłustym. To może być na przykład balsam do ust, czy nawet wazelina. Chodzi w tym makijażu, żeby mieć efekt właśnie takiej bardzo mokrej skóry, jakbyśmy dosłownie wyszli dopiero z morza, jeziora, czy innego basenu. I możemy oczywiście sobie to dostosować do naszych standardów, naszych potrzeb. Nie musimy całej twarzy w ten sposób okalać mokrością. Możemy sobie na przykład zaaplikować mocno błyszczący, rozświetlający, kremowy róż na nasze policzki. Trend na rozświetlenie właśnie takie mokre dotyczy również naszych ust i naszych oczu, więc możemy sobie wziąć jakiś bezbarwny błyszczyk i nałożyć go i na usta, i na powieki, i delikatnie wklepać w policzek, aby mieć efekt właśnie takiego mocno odbijającego światło policzka. A skoro jesteśmy przy skórze, to warto również wspomnieć o trendzie na intensywny, wyrazisty róż. I tutaj przede wszystkim mówimy o blush drapingu, czyli o różu, który konturuje nasz policzek całkowicie, który przenosimy wysoko na szczyt kości policzkowej, który przenosimy wysoko na nasze skronie, tak aby ten róż po prostu był bardzo, bardzo widoczny, aby był głównym akcentem w naszym makijażu, żeby prezentował się bardzo, bardzo wyraziście. Możemy, co też jest bardzo fajnym trendem w tym sezonie i troszeczkę zmieniamy podejście do różu, mianowicie nakładamy go warstwowo, czyli na przykład nakładamy najpierw kremowy, na to nakładamy inny odcień suchego. Albo łączymy sobie różne odcienie. Bawimy się tym różem tak, jak bawimy się cieniowaniem na oku albo cieniowaniem na ustach, bo już rzadko robi się usta z jednym kolorem. Podobnie dzieje się właśnie z różem. Nakładamy na przykład nieco bardziej brzoskwiniowy na większą partię, a centralnie dodajemy troszeczkę na przykład jagodowego. I wtedy mamy taki efekt takiego delikatnego gradientu. Coś się na tych policzkach dzieje, jest fajna zabawa. Jeżeli boicie się aż tak odważnych makijaży policzków i tak intensywnego różu, zacznijcie stopniowo od przeniesienia na przykład różu nieco wyżej, nie tylko na jabłuszka naszych policzków, tylko właśnie możemy pociągnąć troszeczkę wyżej. Nałóżmy go tak jak bronzer, albo właśnie zaaplikujmy delikatnie na skronie i powolutku przyzwyczajajmy się do tego trendu. Ten sezon zdecydowanie należeć będzie do brwi. I tutaj nie wyodrębniałabym żadnego konkretnego trendu, ale właśnie takie brwiowe eksperymenty. Mogą to być bardzo grube, puszyste brwi, ale też fantastyczne, mega modne,
cieniutkie, troszeczkę w klimacie lat 2000. Rozjaśnione brwi, czyli bleach brows, brwi pokryte kolorem, brwi pokryte brokatem, tak jak u mnie dzisiaj. Bawimy się, kombinujemy, pamiętamy, że brwi to jest również element naszej twarzy, który możemy umalować i możemy umalować go inaczej niż zwykle, czyli właśnie dodać jakiś akcent koloru, jakąś kolorową kreseczkę pod brwią, jakoś je zaznaczyć, rozjaśnić, rozświetlić. Możemy się bawić tymi brwiami jak tylko chcemy w tym sezonie i warto zwrócić uwagę, jeżeli lubicie podążać za trendami albo pracujecie w branży urodowej, makijażowej, modowej, to na ten akcent, na ten trend właśnie szczególnie warto zwrócić uwagę. Przechodzimy do makijażu oka i tutaj przypuszczam, że nikogo nie zdziwi fakt, że nadchodzi wiosna i lato i modne ponownie są akcenty kolorystyczne i tutaj bez różnicy jaki kolor sobie wybierzemy. Może to być zielony, niebieski, różowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, obojętnie. Chodzi o to, aby w naszym makijażu pojawił się akcent kolorystyczny, wyrazisty. Może on być jednym kolorem na całej powiece, albo jakąś graficzną kreską, albo właśnie cieniem pociągnięty właśnie w taki graficzny, koci sposób. Fajnie, aby ten kolor był prosty, minimalistyczny. Nie mieszamy tego koloru z brązami, nie przykrywamy kreską, nie przykrywamy sztucznymi rzęsami. Fajnie, aby to był właśnie taki główny akcent w makijażu, wtedy on będzie najbardziej modowy. Mogą to być na przykład jakieś wewnętrzne kąciki, czy pokryte kolorem delikatnie ucho, jak w jednym z moich odcinków ostatnich. Więc bawimy się kolorem, sięgamy po odważne, intensywne kolory, po neony, po pastele, po żywe, intensywne barwy, tak żeby podkreślić swój makijaż właśnie w ten sposób. To, na co warto zwrócić uwagę w tym sezonie, to również rzęsy i tutaj też eksperymentujemy sobie z tymi rzęsami podobnie jak z brwiami, czyli fajnie, żeby to były brwi bardzo porządnie wytuszowane tuszem, to jest taka nasza baza. Fajnie, żeby zadbać o to, żeby te rzęsy były faktycznie widoczne, ładnie wydłużone, ładnie wyczesane. To jest nasza baza. Możemy sobie te brwi, co ja mówię, rzęsy przedłużyć, możemy dokleić sobie jakieś kępki, możemy dokleić sobie pasek sztuczny rzęs, żeby on był faktycznie bardziej wyrazisty. Możemy bawić się kolorami, nakładać sobie kolorowe maskary, nakładać sobie białą maskarę, to też jest mega, mega ciekawy trend, więc bawimy się troszeczkę tymi rzęsami, stawiamy na rzęsy jako na taki faktyczny, wyrazisty akcent. Fajnie jest też nałożyć bardzo, bardzo dużo maskary i troszeczkę te rzęsy tak sobie posklejać, dając taki efekt, wiecie, takich pajęczych nóżek. Wiem, że to brzmi koszmarnie, ale wygląda bardzo ciekawie w makijażu, bo daje nam efekt taki laleczkowaty troszeczkę. A już w połączeniu z takim blush drapingiem, z takim intensywnym różem, no po prostu petarda. Wiosna i lato to nie tylko jasne kolory i subtelny efekt na twarzy, ponieważ w tym sezonie królować będzie również efekt grunge'owy, gotycki makijaż, czyli wszelkiego rodzaju makijaże, które będą zawierały w sobie czerń, szarość, jakąś taką intensywność, brudność, czyli na przykład czarne bądź szare usta, jakiś ciemny, metaliczny efekt na ustach, klasyczne, czarne smoky eye, czy jakieś graficzne, ale grubo obrysowane czernią oko. Elementy imitujące na przykład kolczyki, czy piercing na twarzy, czyli wszystkie takie właśnie brudne, cięższe efekty kojarzone z estetyką gotycką albo właśnie grunge'ową. I tutaj nie boimy się o brak precyzji, ten makijaż może nam się troszeczkę zbierać w załamaniu, może być nieidealnie roztarty. Chodzi o to, aby właśnie znaleźć ten balans między estetyką a nonszalancją, czyli brakiem estetyki, takim właśnie troszeczkę rozmazaniem, wziąć coś, wiecie, po prostu nałożyć paluchem i iść, wiecie. Szukamy też w tej estetyce naszym makijażu właśnie czegoś, co na pierwszy rzut oka wydaje się trochę nieestetyczne, bo to jest często bardziej modowe niż precyzyjny, idealnie dopracowany makijaż. No i właśnie fajnie, aby nie przeznaczać sobie tego typu makijaży, czyli na przykład czarnych, ciemnych, intensywnych, tylko na okres jesienno-zimowy, bo właśnie w modzie pożądane jest to, co jest nieoczywiste, czyli na przykład noszenie
misiów, takich wiecie, sztucznych futer właśnie w okresie wiosennym. Albo noszenie na przykład glanów latem. To jest właśnie coś, co moda lubi. Mini spódniczki zimą. Czyli coś, co jest takie nieoczywiste i nie kojarzy nam się w taki oczywisty sposób z danym sezonem, czy danym okresem i tak dalej. Więc ta estetyka gotycka czy grunge'owa jest właśnie takim fajnym przełamaniem tego, wiecie, pięknego, słonecznego wizerunku wiosny i lata, gdzie są tylko pastele i świetlisty róż na policzkach. Kolejną modną estetyką będzie estetyka lat 90. Inspirujemy się wizerunkiem modelek z lat 90. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie makijażu, ale na przykład również fryzur, które są, wiecie, takie, wiecie, z dużą objętością i tak dalej. W kwestii makijażu to, co najbardziej rzuca nam się na myśl, myśląc o estetyce lat 90. to przede wszystkim brązy, takie neutralne bądź chłodne na oczach, no i usta obrysowane konturówką, koniecznie w jasno-brązowym odcieniu, wypełnione ewentualnie wewnątrz jakimś nudowym odcieniem bądź błyszczykiem, więc to jest taki charakterystyczny element właśnie lat 90. Warto również wspomnieć o estetyce Y2K, czyli inspiracja latami 2000, które nam często kojarzą się no, z kiczem i z tandetą, bo w tych czasach właśnie modne były różnego rodzaju bling-bling, jakieś brokaty, jakieś cyrkonie, te makijaże, jak patrzymy z naszej perspektywy teraz, wydają się bardzo tandetne, ale właśnie o to chodzi w modzie, żeby znaleźć i wyciągnąć z nich to, co jest najciekawsze, najfajniejsze, więc estetyka lat 2000 również już jakiś czas temu wróciła do nas i w kwestii mody, i ubioru, wyglądu, fryzury i tak dalej, ale również makijażu, czyli również pozostajemy w kwestii obrysowywania ust konturówką ciemniejszą z na przykład błyszczykiem czy jaśniejszym środkiem. Śmiało używamy perłowych cieni, jakichś takich rozświetlających, drobinkowych. Ten trend funkcjonuje już i w przestrzeni modowej, i w wielu innych płaszczyznach od dłuższego czasu, więc warto się nim zainteresować, żeby po prostu wiedzieć o co chodzi, z czym to się je i tak dalej. I ostatni 10. punkt to winylowe usta. Tutaj przede wszystkim sięgamy po wyrazistą, piękną czerwień. Tutaj na pewno od razu na myśl przychodzą nam te pomadki z Maybelline Vinyl Ink, które do tego trendu po prostu wpasowują się absolutnie idealnie. I tutaj sięgamy przede wszystkim po wyraziste, intensywne kolory, czerwienie, ciemne róże, brązy i tak dalej, ale przede wszystkim ta czerwień. Uważam, że jako taki główny akcent naszego makijażu absolutnie coś pięknego właśnie na okres wiosenno-letni. Delikatnie tuszujemy rzęsy albo nawet nie i tylko ten akcent na usta, no. Coś pięknego. Pamiętajmy tylko o tym, aby miały one świetliste, nawilżające wykończenie, błyszczące, jeżeli chcemy oczywiście być w tych takich najsłynniejszych, najmodniejszych trendach tego sezonu. Jeżeli nie mamy pomadki w winylowym wykończeniu, takiej trwałej, jak na przykład właśnie te z Maybelline, to zawsze możemy po prostu nałożyć czerwoną pomadkę i na wierzch troszeczkę błyszczyka. Oczywiście trwałość będzie nieco mniejsza, ale czasami po prostu warto jest zrobić, wiecie, te takie wejście smoka. Pamiętajcie, że trendy są po to, aby się nimi bawić. Nie trzeba brać ich tak bardzo poważnie do siebie, ale też nie trzeba ich od razu negować i trywializować, bo jest to nieodłączny element naszej kultury. Wszystko jest związane z trendami. To, co teraz nosimy, to, co nosiliśmy 20 lat temu i to, co będziemy nosić za jakiś czas. I tak jak wiele rzeczy wydaje nam się obecnie nie do przejścia, to tak przypuszczam, że za kilka lat będzie dla nas zupełną normą. I tak było z wieloma rzeczami, na przykład z rurkami. Ja pamiętam spodnie rurki, jak zaczęły wchodzić, to była tragedia, potem nosili wszyscy i do dziś niektórym ciężko się z rurkami rozstać. Podobnie było na przykład z brwiami takimi bushy brows, takimi mocno wyczesanymi, takimi, wiecie, grubymi. Teraz robią to prawie wszyscy, którzy lubią takie brwi i na nikim już nie robi to takiego wrażenia. Podobnie było z rozświetloną skórą, to się wydawało, ojej, to wygląda jak spocone i tak dalej, a potem wyszły te wszystkie rozświetlacze, glow i tak dalej, nawilżające podkłady i wszyscy się w tym glow zakochali. Po prostu do wszystkiego potrzeba nam czasu i do wszystkiego jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, więc warto jest robić to
po prostu szybko, żeby nie zostać w tyle. I to tyle z mojej strony, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał i który z tych trendów najbardziej do Was przemawia i który Wy będziecie stosować właśnie w tym sezonie wiosenno-letnim. Jestem mega ciekawa. Myślę, że moje typy już znacie, bo je absolutnie na tej twarzy widać, ale powiem Wam, że ten sezon zdecydowanie bardzo mi się podoba i jakby wszystkie elementy, z każdego chętnie wyciągnęłabym coś ciekawego. Także czekam na Wasze komentarze, zostawcie łapki w górę, jeżeli filmik Wam się podobał i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.